Cześć, witajcie. Dzisiaj sobie porozmawiamy troszkę o takim moim małym projekcie, już dwuletnim, od 2022, ale jako że nie był zbyt jakoś obfity do tej pory, to tak się nie dzieliłem za bardzo z Wami, ale mimo wszystko mam jakieś tam archiwalne filmy, także coś tam będziemy mogli prześledzić. Zapraszam na film. Cześć, witajcie. Jakiś czas temu zakupiłem takie właśnie oto bulwy batata. 2 sztuki. A jako że leżały kilka miesięcy w kuchni, no to okazało się, że jedną zjadłem. To znaczy małżonka mi ją przyrządziła. No ale wiecie jak to jest. W każdym razie zostawiłem w kuchni i została przeze mnie zjedzona bez mojej wiedzy. Także jestem winny, albo przynajmniej współwinny. A dzisiaj sobie tą bulwę wsadzimy do ziemi i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także bulwa zostanie przeze mnie przekrojona na 2 części, myślę. Tą stroną źle idzie. Ten nóż słabo mu idzie akurat. No ale damy radę. Żeby siebie samego nie ciachnąć. No. W środku to jest takie trochę pomarańczowe, wygląda jak marchewka. Wsadzę je do wody. Niech sobie tutaj poleżą. Nie mam pojęcia ile. Jakiś czas. No, dam Wam potem znać, ile poleżały. Na razie biorę się za inną robotę. Także ciąg dalszy operacji batat, albo jak to woli pół batata. Także one się moczyły ponad 24 godziny. Tutaj widać, wypuszcza jakieś pędy, a mnie też ciężko określić, w którą stronę powinien być skierowany. Ale myślę, że przyroda da sobie radę. Także tego może tak, tego może w drugą stronę. I zobaczymy za jakiś czas, czy coś z tego wyjdzie. A jeszcze muszę opisać, bo potem nie będę pamiętał, co to jest. Także wierzcie mi, jeżeli macie jakąś szklarnię, na pewno warto opisywać. Czy coś z tego wyjdzie, nie mam pojęcia. Ale zobaczymy. No i się popisałem, ubrudziłem ziemią, standard w szklarni. A tak właśnie na ten czas prezentuje się batat. Jeżeli chodzi o bulwę, to ta bulwa, w której były takie wypustki, wypuściła rośliny i to kilka, można powiedzieć. Natomiast ta bulwa zwrócona ku dołowi, na razie nic nie widać. Nic, zobaczymy, czy coś z tego będzie. Minęło z 25 dni, odkąd posadziłem batata. Co znaczy, to jest jeden batat przekrojony na pół. Także jak widzicie, dzięki mojemu shortowi dowiedziałem się czegoś nowego. Mianowicie, że to nie jest pnącze, tylko po prostu roślina sobie szuka miejsc, żeby się zakorzenić i robić nowe bulwy, nie? Także myślę, że w tym roku jest jeszcze czas, żeby to sprawdzić i przetestować. Myślę, że w pobliżu postawię z 2-3 doniczki. Poprowadzę te pnącza właśnie do tych doniczek. No i zobaczymy po sezonie, co z tego wszystkiego wyjdzie, nie? Ale jako pnącze słodki ziemniak jest mimo wszystko zajebisty, nie? Sami zresztą zobaczcie. No cóż,
Trochę trzeba będzie zmienić zwyczaje, nie? Bo zawsze starałem się tutaj, jak widzicie, tak samo jak z Passiflorą, jak najwyższe tyczki dać, bo to tak fajnie wygląda, jak ta roślina tak przepięknie rośnie w górę. Ale się okazuje, że ona chce do dołu, do ziemi. No zobaczymy. Tutaj zrobię jakieś modyfikacje chyba i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo też w sumie to byłem zdziwiony. No, roślina rośnie, proces fotosyntezy zachodzi, a ta bulwa coraz mniejsza. Dobra, to idziemy z koksem. Przygotowałem 2 doniczki. Jak coś tutaj jeszcze podrośnie na tyle, żeby poprowadzić do doniczki, to postaram się. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to prawda, że będzie wypuszczać nowe bulwy, ale mam zaufanie do mojego widza, który podsunął ten pomysł i że tak się robi. No widzicie, bo w sumie nasze ziemniaki też do nas przyjechały z Ameryki Południowej za czasów Sobieskiego. No jak człowiek ma do czynienia z takimi egzotycznymi warzywami, owocami, no to nie zawsze wiadomo, jak przebiega ich hodowla. Także to jest właśnie takie interesujące. Zobaczymy. Może się uzbiera coś na obiad albo na przyszły sezon. To by było na tyle z relacji bulwy słodkiego ziemniaka, batata. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. A poza tym subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. A ja Wam życzę miłych wakacji. Także ciąg dalszy operacji.